Psychopaci potrafią zaspawać drzwi do wejścia do budynku. Druty kolczaste rozłożone na schodach w blokach, żeby ludzie się nie przemieszczali. Wyburzać już masowo te miasta widma. Ludzie mają w głowie Czarnobyl, mają Fukushimę i tak dalej. Żaden kraj nie fałszuje tak księgowości jak zakładanie stryczka kolejnym grupom. Sport narodowy inwestycyjny Polaków, czyli... Bo każdy się chwali sukcesami, a ja chcę opowiedzieć o moich porażkach. Amerykanie absolutnie kontrolują cały system finansowy. Efekt polityki jednego dziecka. Ilość produkcji energii z atomu ma się... ETF się pojawił na Bitcoina. Że zrobimy całą konferencję dwudniową wraz z wyborem Trumpa na populacja chińska zacznie się kurczyć. Gdzie szukać okazji? Nie 2 miliardy. 2 biliony, bo jak jest spokój... Przyszli sprzedać z powrotem to złoto, bo ono spadło. Wysadzano chyba 9 wieżowców takich 30-piętrowych. Słuchaj, jak ty do mnie dzwonisz, to trzeba sprzedawać, nie kupować. Czy ładujesz 100 000 złota, a później zostaje ci 30. Tak jest los hejterów. Gościem dzisiejszego odcinka jest Cezary Głuch, czyli Trader21, twórca bloga Independent Trader oraz autor książki Inteligentny Inwestor XXI wieku. Cześć, Grzegorz Kusz z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest Trader21. Witaj, Czarku. Dzień dobry. Cześć, Grzesiek. Witam was serdecznie. Długo się nie widzieliśmy, ale że mamy początek roku, to stwierdziliśmy, że takie podsumowanie finansowo-gospodarcze tego, co się działo w ostatnich tygodniach, miesiącach i w sumie w całym roku i tego, co przed nami, no bo cały rok przed nami, a można powiedzieć, że bardzo dużo się dzieje, nie tylko w świecie geopolityki, ale w finansach, w polityce. O polityce dzisiaj nie będzie Polski, ale będzie pewnie właśnie, myślę, że możemy na sam początek zacząć od tego, co w Polsce, co na polskiej giełdzie, bo wszyscy skupieni jesteśmy na inflacji i to jest przez wiele przypadków odmieniane, więc ja wrócę do tej polskiego rynku i giełdy, która jest jedną z lepiej wycenianych giełd na świecie. Jakbyś to skomentował? Wiesz co, ja bym poszedł bardziej, bo po pierwsze jest jedną z lepiej wycenianych na świecie rzeczywiście, czyli jest tanie, jest atrakcyjne jak na rynek już powiedzmy rozwinięty. I druga rzecz, ja patrzę na inwestycje bardziej z perspektywy globalnej, szukam gdzieś ciekawych okazji, nieważne czy to jest Europa, Azja, czy Ameryka Południowa, czy Północna i okazuje się, że polski rynek akcji międzynarodowym inwestorom dał najwięcej zarobić w zeszłym roku, zaraz po Argentynie. Dlatego, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ETF na poszczególne kraje, które reprezentują siłę danej giełdy oraz siłę waluty, no to Argentyna była numer 1, dała w ujęciu dolarowym, zarobi tam 54%, a na drugim miejscu zaraz był ETF EPOL, czyli ETF na polską giełdę denominowany w amerykańskim dolarze. No i na to się złożyły dwie rzeczy. Pierwsze, mniej więcej polski indeks akcji tych największych, bo zazwyczaj ETF-y na poszczególne kraje skupują te największe i jednocześnie najbardziej płynne spółki. No to podrożały tam około 30% w złotówce, tam 33-34%. Natomiast dołożyło się jeszcze do tego umocnienie złotówki. Tylko też trzeba powiedzieć uczciwie, że umocnienie złotówki nie było jakieś tam cudowne, bo nasza gospodarka się tak dobrze trzyma, tylko było to też odreagowanie tego osłabienia, które miało miejsce rok wcześniej, a które wynikało właśnie z tego, że Rosja zaatakowała Ukrainę, pojawiło się mnóstwo niepewności na naszym rynku. Polski rynek akcji wtedy też tąpnął, złotówka tąpnęła, przecież całkiem niedawno mieliśmy złotówkę po 5 zł. I to było po prostu pewne odreagowanie. Także, ale uczciwie trzeba powiedzieć, że mimo tego, że polski rynek podrożał o 50% w ujęciu dolarowym, bo tak jak porównujemy rynki, to zawsze musimy mieć ten wspólny mianownik, jakim jest na przykład dolar, to jest to rynek bardzo tani. Mamy CAPE, czyli tak jeden z ważniejszych współczynników pokazujących, czy coś jest tanie, czy drogi, na poziomie 9,3, a wszystko poniżej 12 to jest zazwyczaj tanie na zwłaszcza tak bezpiecznych rynkach, już jak rynek polski. Bo kiedyś to był rynek, powiedzmy, taki określany jako frontier graniczny, taki skrajnie niepewny, później byliśmy krajem rozwijającym się, a dzisiaj już jesteśmy w gronie krajów rozwiniętych. Cena do zysku, nieważne już teraz, czy to są małe spółki, średnie, duże, one się wyrównały, jest mniej więcej 13. Także generalnie powiedziałbym, że w porównaniu do innych krajów, polski rynek akcji dla międzynarodowych inwestorów, jak i dla Polaków jest nadal bardzo atrakcyjny. Poprawia się też sytuacja gospodarcza. Duże banki, zwłaszcza amerykańskie, przenoszą do nas kapitał. No bo jak mają już te spółki amerykańskie w Stanach drogie, na których sporo zarobiły, no to patrzą też, co można sprzedać, co jest ekstremalnie drogie i gdzie ten kapitał ulokować. I coraz więcej tego kapitału trafia do Polski. Inflacja rzeczywiście spadła tam do jakichś 18% do powiedzmy pewnie jakieś 6-7%, tego tak naprawdę dokładnie nie wiem. Mamy relatywnie wysokie stopy do inflacji, bo to już jesteśmy tylko nieznacznie negatywne.
One oczywiście powinny być powyżej inflacji, żeby stabilizować sytuację, no ale w porównaniu do tego, co było rok temu, to i tak jest całkiem nieźle. Tak. No i najważniejsza rzecz. Polacy mają gigantyczny kapitał trzymany na depozytach, na różnego rodzaju lokatach. Według ostatniego raportu, uwaga, są to 2 biliony złotych. Nie 2 miliardy, 2 biliony. Dla porównania, Polacy na indywidualnych kontach maklerskich, poprzez które inwestują w spółki z GPW, mają 80 miliardów. Czyli na kontach leżą 2 biliony, a ulokowane jest 80 miliardów. To jest naprawdę mało. Więc jeżeli polski rynek akcji kolejny zaliczy dobry rok i może później jeszcze jeden, no to jak znam życie, tak wtedy zobaczymy reklamy różnego rodzaju funduszy emerytalnych pokazujących, ile na polskiej giełdzie można było zarobić i będziemy mieli ostatnią falę, kiedy to już po prostu ulica, na lokatach można było zarobić, nie wiem, 3, 4, 5% rocznie, a tu giełda dawała zarobić 20 czy 30 rocznie, to pewnie tak będzie dalej, to ja będę inwestował. I mówię o tym, dlatego że ta mentalność ludzka, nie wiem, jakie cechy spowodowały, jakie doświadczenia sprawiły, że tak po prostu działamy jako ludzie, ale my mamy tą ułomność, że przez pryzmat tego, co się działo w ciągu ostatniego roku, przez pryzmat tego, co się działo najdalej na 2 lata wstecz, wyobrażamy sobie przyszłość. Czyli jeżeli polska giełda przez ostatnie 2 lata przykładowo stoi w miejscu, to nie chcemy tam inwestować. Jeżeli kryptowaluty dały zarobić kupę kasy, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że obkupimy się w te aktywa, które już podrożały i tak dalej. Także warto o tym wiedzieć. Natomiast szczerze też trzeba powiedzieć, że najbliższe 3-4 lata raczej mamy dobre, jeżeli chodzi o polską giełdę. Oczywiście mogą się trafiać korekty, załamania i tak dalej, ale mówię o takim horyzoncie powiedzmy 3-4 lat. Czemu o tym wspominam? Dlatego, że jeżeli dojdzie teraz do zawieszenia broni, zawieszenia działań wojennych na terenie Ukrainy, no to pewnie jakiś ten pokój będzie, taki bądź inny, ale Rosja pewnie będzie się dalej zbroić. Przestawiła już produkcję stricte na wojsko. No i wiele wskazuje na to, że Rosja będzie dalej próbowała rozbić NATO. A w jaki sposób jest to łatwo zrobić? No poprzez podgryzanie nas stopniowo, a najłatwiej jest to zrobić poprzez kraje bałtyckie, czyli Litwa, Łotwa, Estonia i ewentualnie Polska, który jest krajem frontowym. Więc jeżeli się dobrze dozbroimy przez te 3 lata, czy 4 może, to mamy rzeczywiście powiedzmy więcej czasu takiego spokojnego, a może już w ogóle będziemy mieli dużo, no bo atakuje się tych słabych, nie atakuje się tych, gdzie możesz po prostu utknąć. Także uważam, że najbliższy okres to jest raczej dobry okres dla polskiej giełdy, chyba że wydarzy się coś nieprzewidywalnego, ale zazwyczaj, jeżeli dochodzi do jakichś właśnie nieprzewidywalnych rzeczy, jeżeli dochodzi do załamania giełdy, globalnie na przykład, to idzie za tym od razu dodruk, a dodruk podnosi znowu wycenę aktywów. Więc czy będziemy mieli dalszy wzrost na polskiej giełdzie, czy będziemy mieli jakąś obsługę nagłą, dodruk i znowu powrót do wzrostów, tego nikt nie wie, ale jeżeli chodzi o kolejne te 2-3 lata, może 4, to jestem spokojny o polską giełdę. No zobaczymy, co się wydarzy, bo faktycznie te 2 lata, prawie 2 lata konfliktu na Ukrainie już za nami, bo przecież luty się zbliża wielkimi krokami, także będzie ta smutna rocznica, tak to trzeba powiedzieć, bo to bardzo szybko przeleciały prawie te 24 miesiące. Podsumowałeś nawet nie krótko to, co się wydarzyło na giełdzie papierów wartościowych w Polsce. No i faktycznie te wzrosty były bardzo dużo. My nawet na kanale z Dawidem rozmawialiśmy rok temu i on mówi, że warto, bo jest tanio, ale to oczywiście psychologia działa. Ludzie mówią, jest tanio, to się nie opłaca. I przedwczoraj na live rozmawialiśmy i on powiedział, że no, bardzo dobre zyski, tak, około właśnie 50%. I ci, którzy wtedy posłuchali i po prostu weszli i kupili, no to mogą się czuć wygrani, tak to można powiedzieć. A oczywiście psychologia działa, o tej psychologii myślę sobie jeszcze później powiemy. To dobrze, byliśmy w Polsce. A co dla osób, które jednak nie mają zaufania albo do polskiej giełdy, albo chcą dywersyfikować na inne kraje, albo mówią, że to za mała giełda, albo właśnie boją się tego konfliktu i mówią, ja już nie chcę tutaj trzymać kapitału. Znamy też takie osoby i pytają, gdzie szukać okazji poza Polską, na innych rynkach. Jakbyś odpowiedział na takie pytanie? Generalnie 2022 rok sprawił, czyli ten okres wzrostu stóp procentowych, okres końca dodruku, a wręcz tam wyprzedaży aktywów poprzez banki centralne, sprawił, że na świecie jest mnóstwo tanich aktywów. Bo polska giełda rzeczywiście dała przyzwolenie zarobić w 2023, ale to był raczej wyjątek niż reguła.
I dzisiaj powiedzmy po tych relatywnie kiepskich tych 2 latach, 2022-2023, jest rzeczywiście sporo okazji. Nasze najbliższe podwórko, to powiedzmy Europa. Mamy dobrze wycenione spółki w Wielkiej Brytanii, w Austrii, w Hiszpanii. Bardzo rzadko wspominam o Skandynawii, ale Norwegia jest świetnie wyceniona, Szwecja. Co ważne, mamy dużą dysproporcję w Europie pomiędzy wycenami spółek dużych i małych. Duże są neutralnie wycenione, małe spółki są bardzo tanie. I z podobnym zjawiskiem mieliśmy do czynienia w Polsce 2 lata temu. I to był czas, kiedy ja zwracałem uwagę na polski rynek akcji, ale mówiłem, nie inwestuję w spółki z WIG-20. Po pierwsze dlatego, że były drogie, po drugie dlatego, że tam panował nepotyzm, czyli zarządzanie kolegami z polityki, a po trzecie zupełnie inaczej wyglądała tam efektywność wyceny i tak dalej. I okazało się, że te spółki małe i średnie, czyli WIG-40, WIG-80 dał dużo więcej zarobić niż WIG-20. I dzisiaj mamy do czynienia z podobną sytuacją na poziomie europejskim. Więc gdybym miał inwestować w Europie, to raczej bym się skoncentrował na tych mniejszych spółkach. Kolejny czynnik, który za tym przemawia, jest to, że teraz jesteśmy po wielu podwyżkach stóp procentowych w Europie i jeżeli dojdzie do obniżenia stóp, to raczej większym beneficjentem będą małe spółki, dlatego że duże spółki, im jest łatwiej pozyskać kapitał w okresie wysokich stóp procentowych. Dużo trudniej jest pozyskać małym. Więc jeżeli obniżamy stopy procentowe, to jest, powiedziałbym, to bardziej to pomaga mniejszym i średnim firmom niż tym największym molochom. Poza Europą, uwaga, mamy dobrze wycenione małe spółki w Stanach Zjednoczonych. Mimo że giełda amerykańska ogólnie jest droga, to można tam znaleźć, powiedzmy, nie wiem, spółki z Russella 2000, czyli tej mniejszej spółki, też bardzo przyzwoicie wycenione. Tak idąc troszkę dalej do krajów, powiedzmy, rozwijających się, Ameryka Południowa ma niezłe wyceny, Brazylia szczególnie, poza tym Kolumbia, Chile, Peru. Jeżeli chodzi o Azję, no to o Japonii już wspominałem rok temu. Teraz coraz częściej Japonia się przejawia gdzieś tam w mainstreamie, bo rzeczywiście giełda japońska tam podrożała te 20%. To nie jest, powiedzmy, dużo, ale to jest wreszcie odbicie po tych niemalże 4 dekadach spadków, marazmu na tej giełdzie. Giełda japońska jest nadal tania. Zmieniono tam bardzo prawo, które sprawi, że kapitał się będzie przenosił z dużych funduszy inwestycyjnych, które do tej pory trzymały kapitał w obligacjach na rynek akcji. Wreszcie te akcje zaczynają płacić jakieś przyzwoite dywidendy. Już nie będę wchodził w szczegóły. Zmiany prawne, które to promują. I dodatkowo mamy bardzo taniego jena. Czyli znowu mamy tak jak case Polski. Dla nas jako inwestorów zagranicznych czy powiedzmy międzynarodowych liczą się 2 rzeczy. To, co się staje z kursem waluty danego kraju, w którym inwestujemy, a jen jest tani, więc ma duże szanse na to, żeby wreszcie zacząć drożyć i mamy tanie akcje. No ale poza tym jeszcze Wietnam, Tajlandia, Malezja, czyli 3 kraje, które są, powiedziałbym, takim beneficjentem przenoszenia kapitału z Chin do krajów ościennych właśnie w wyniku ciągłej tej wojny handlowej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. No, to jest ciekawe, myślę, dla tych, którzy faktycznie w tym polskim rynku albo mają już te pieniądze zainwestowane i szukają innych rynków, albo trochę nie ufają. To oczywiście są 2 różne grupy. Byliśmy w Ameryce Północnej, byliśmy w Ameryce Południowej, bo podałeś Brazylię, Chile. Byliśmy również w Azji, ale jakoś tak mocno nie wspomniałeś o Chinach. Celowo? Bo tak powiedziałeś, usłyszałem, że raczej inne kraje chińskie. Wspomniałeś o Wietnamie, Japonii, która się odradza. Co z Chinami? Wiesz co, ja celowo nie wspomniałem. Chiny są bardzo tanie. Powiedziałbym bardzo pod kątem CAPE, ceny do wartości księgowej, ceny do zysku. Natomiast Chiny mogą jeszcze długo pozostawać tanie. Chiny nie były tak tanie, jak są dzisiaj, jeszcze rok temu, czy 2 lata temu. I to był czas, kiedy ja starałem się zwracać uwagę na to, że jest niebezpiecznie. Może inaczej. Na inwestycjach w Rosji, mimo że tam miałem niecałe 3% kapitału, dostałem lekcję, która mnie sporo kosztowała i wyciągnąłem wnioski. Wspominałeś, ale do dzisiaj nie masz tych środków? To jest zablokowane? Jak to wygląda? One są ciągle zablokowane. Okay. Ja mam możliwość ich odzyskania, już to sprawdzałem, ale wyceny na giełdzie rosyjskiej są na tyle niskie, że kompletnie nie warto mi jest co z tym zrobić. Tak, już otwierają się możliwości, natomiast sprzedaż tego przy takich wycenach jest całkowicie bez sensu. Tak. Czekam, aż się zakończy ten konflikt. Może wraz z wyborem Trumpa na prezydenta ociepli się trochę sytuacja na linii Europa-Rosja.
po to, żeby Stany mogły się skoncentrować na Chinach i może wtedy to będzie dobry moment. Ale wnioski, jakie wyciągnąłem stamtąd, jest to, że Amerykanie absolutnie kontrolują cały system finansowy i są w stanie zablokować na różnym poziomie kraje, które są nieprzyjazne. A wrogiem numer 1 dla Stanów Zjednoczonych są Chiny. I właśnie bardzo się cieszę, że wcześniej nie inwestowałem w Chinach, które były postrzegane jako tanie, ciągle się dobrze rozwijały i tak dalej. Bo tak naprawdę one bardzo oberwały na tej wojnie. Zresztą wkoło Chin jest mnóstwo takich niefajnych rzeczy. Żaden kraj nie fałszuje tak księgowości jak Chiny. Mamy tam kreatywną księgowość już do granicy obłędu. Druga rzecz, 30% PKB Chin to jeszcze niedawno był rynek nieruchomości, który się załamał. W tym momencie Chiny zaczęły wyburzać już masowo te miasta widma, a wcześniej je budowano po to, żeby nasilić jeszcze industrializację kraju, przenoszenie ludzi ze wsi do miast. I ta odgórna polityka, która często nie idzie w parze z rynkiem, pokazała, że to nie ma prawa bytu. Kolejnym strzałem w kolano, który sami Chińczycy zafundowali, to była bzdurna polityka zero COVID. Dlatego, że wyobraź sobie, że jesteś dużym inwestorem i masz fabrykę w Chinach, a nagle słyszysz, że sorry, fabrykę ci zamykamy na 2 miesiące. Masz podpisane kontrakty. Albo inaczej, rozważasz, czy wybudować fabrykę w Chinach, czy w Malezji. I nagle słyszysz, że w Malezji możesz działać, czy w Tajlandii możesz działać, a w Chinach ci po prostu zamkną, bo jest polityka zero COVID i w ogóle nie dyskutuj, bo znikniesz, tak jak wielu przedsiębiorców, którzy mieli odwagę coś otwarcie powiedzieć i krytykować władzę. Chiny też się zmagają z dużym problemem demograficznym, mianowicie ta fatalna demografia, czyli efekt polityki jednego dziecka, powiedzmy z lat 90. teraz bardzo się odbija. I jeżeli nie w tym roku, to za kilka lat populacja chińska zacznie się kurczyć, a co najgorsze, ta najbardziej produktywna siła robocza, ona starzeje się. Więc będziemy mieli coraz więcej emerytów i coraz mniej osób, które będzie musiało pracować na tych emerytów. To jest po prostu efekt ręcznego sterowania naturalnymi procesami. Także jest tanio w Chinach, ale może być tam tanio jeszcze przez kolejne lata, tak jak w Japonii. W latach 80. Japonia była postrzegana jako najbardziej innowacyjna gospodarka. Później Stany Zjednoczone przy pomocy MFW i Banku Światowego złamały ich mniejszą gospodarkę eksportową. I Japonia tak naprawdę powiedziałbym, że nie doszła już do takiego poziomu, na jakim była w 1989 roku. Mieliśmy niemalże 3-dekadową bessę na tamtej giełdzie i teraz dopiero zaczynamy się podnosić. I czy Chiny tak skończą? Nie wiem, ale jest dosyć duże ryzyko i gdybym miał dookoła na całym świecie drogie akcje, to być może bym rozważał ryzyko inwestycji, czy to w Chinach, czy to w Hongkongu, gdzie tam na przykład są niektóre fundusze nieruchomości, które już są po tak dużych spadkach, że można je kupić za 30% wartości księgowej. Tylko pytanie, czy one niedługo bankructwa nie ogłoszą. Także zmierzam do tego, że jeżeli mamy tak duży wybór tanich rynków, to jednak pakowanie się na rynek chiński, powiedziałbym, to było bardziej spekulacja niż inwestowanie. A już moje doświadczenie i wiek sprawiają, że wolę iść po prostu w tych pewniejszych kierunkach. Ciekawe tematy, tylko się odniosę do tych miast widmo. Obejrzałem na YouTubie ciekawy materiał. Nie pamiętam na którym kanale, ale pewnie znajdziecie. To jest chyba Bez Planu albo ten drugi najpopularniejszy kanał taki podróżniczy w Polsce i tam właśnie ekipa była w Chinach i pokazywała te miasta widmo. Oni tego nie rozumieli, jak to wygląda, ale to wygląda w ten sposób, że najpierw się buduje miasta, całą infrastrukturę, łącznie z parkami zabaw, fabrykami, a później próbuje się przewozić, tak jak powiedziałeś, ludność, całe setki tysięcy, jak nie miliony, bo te małe miasta, nazywane czasami wsiami przez niektórych, mają 2 miliony mieszkańców w niektórych miejscach i u nas to jest przecież Warszawa, największe miasto w Polsce, a tam to są małe miasteczka, więc to jest ciekawe, bo wspomniałeś o tym, że one są powoli burzone, więc te zmiany już nie tylko idą, ale już się zaczęła naprawdę duża zmiana demograficzna w Chinach. Faktycznie ta polityka jednego dziecka. Ja wczoraj widziałem na przykład filmik, gdzie jednocześnie wysadzano chyba 9 wieżowców takich 30-piętrowych. I to nie jest odosobniony przypadek. Ale najgorsze to są właśnie te efekty polityki zero COVID, gdzie nagle psychopaci potrafią zaspawać drzwi do wejścia do budynku, albo masz możliwość przejścia do innej dzielnicy, bądź nie.
No i to zaburza po prostu całkowicie procesy ekonomiczne. No oczywiście, ja pamiętam, oprócz tych drzwi zaspawywanych wtedy w czasach pandemii, to widziałem druty kolczaste rozłożone na schodach w blokach, żeby ludzie się nie przemieszczali. Także absurd totalny. Dobrze, to wróćmy może z dalekich Chin do Polski. Myślę, że ciekawy temat, sport narodowy inwestycyjny Polaków, czyli nieruchomości. Tutaj myślę, że wielu się uśmiechnie, ale to prawda. No jak ty to oceniasz, będąc poza Polską i obserwując to na spokojnie? Powiem tak, gdybym był osobą, która pracuje na etacie, normalnie zarabia, to w życiu bym się nie zdecydował na zakup nieruchomości po takich cenach, jakie są w Polsce. Wolałbym zwyczajnie wynajmować, ale to jest tylko moja decyzja. Dlatego, że zaciąganie dzisiaj kredytów hipotecznych na 30 lat i wiązanie się przy relatywnie już wysokim oprocentowaniu na tak długi okres, to jest jak dla mnie zbyt duże ryzyko. I tu trzeba jasno powiedzieć, że to, co robią politycy, to jest zakładanie stryczka kolejnym grupom kredytobiorców. Dlatego, że te wszystkie programy, które rzekomo pomagają ludziom kupić swoje mieszkanie, pierwsze, drugie, trzecie, to jest nic innego jak pompowanie kasy deweloperom. W ciągu ostatniego roku, może nie za ostatni rok, ale ostatnim razem jak patrzyłem na taki wykres, porównywałem sobie WIG deweloperzy, czy tam ten WIG nieruchomości, tak się nazywa ten indeks, z WIG-iem, no to pamiętam w tamtym czasie WIG był 20% do przodu, WIG nieruchomości około 50%. To pokazuje, jak bardzo odjechały spółki deweloperskie, co jest związane właśnie z tego typu programami, które niby ułatwiają ci zakup mieszkania, ale tak naprawdę sprawiają, że deweloperzy natychmiast podnoszą te ceny, bo wiedzą, że klient się znajdzie. Ja mam wśród znajomych dużych deweloperów, powiedziałbym niektórych ogromnych, i od każdego słyszę to samo. Za każdym razem, jak był klepnięty program, podnosili ceny. Mieszkanie, które kosztowało 500 000 przed programem, przed zainicjowaniem, nagle kosztuje 600. Więc ktoś się cieszy, że kupi sobie mieszkanie, bo ma niższy kredyt, ale tak naprawdę kupi mieszkanie droższe. W roku na przykład 2023, kiedy w Polsce te ceny rosły za sprawą tych chorych programów, w innych krajach spadały. W Niemczech bardzo mocno spadły, w Szwecji spadły, w Kanadzie spadły. W wyniku naturalnych procesów. Mieliśmy spowolnienie gospodarcze, spadły ceny nieruchomości. Normalka. A w Polsce politycy, którzy siedzą w kieszeni deweloperów, bo to trzeba jasno powiedzieć, sprawiają, że deweloperzy nadal mają bardzo wysokie marże, podnoszą te ceny, a efekt będzie taki, że zwykły Kowalski zaciągnie drogi kredyt na całe życie i przez kolejne 20 czy 30 lat znaczną część swojego wynagrodzenia będzie oddawał po prostu do banku, bo zdecydował się na zakup drogiego mieszkania. W Polsce ostatni raz mieliśmy tanie mieszkania w 2013 roku. Wcześniej mieliśmy tanie w 2003. Natomiast przez większość czasu niestety mieliśmy drogie. Najpierw, bo się pojawiły tanie kredyty frankowe. Wszyscy wiemy, jak się to skończyło. Teraz co prawda sytuacja się trochę normuje, bo wreszcie sądy zaczęły prawidłowo orzekać. Natomiast jeżeli chodzi o kredyty o zmiennym oprocentowaniu, no to jest po prostu niebezpieczne. Jedynym tak naprawdę czynnikiem, który podniósł ceny i to znacząco, w którym nie maczali palców politycy, to byli Ukraińcy, którzy się przenieśli do Polski, którzy nagle musieli gdzieś mieszkać, czyli wzrosły czynsze najemne, bo pojawiła się kolejna grupa osób, która musiała mieszkanie wynajmować. No i oni też część tych mieszkań wykupili, więc to jest po prostu napływ bardzo dużej ilości osób do Polski też podbił ceny. Natomiast najgorsze, co możemy dalej robić, to z naszych prywatnych pieniędzy finansować, nie wiem, kredyt na 2%, kredyt na 0%, dopłaty do czynszu, dopłaty do najmu, bo to jest nic innego jak pompowanie kasy deweloperom.
No myślę, że to jest bardzo ciekawy i rozwojowy temat związany z tym, że w ogóle brakuje mieszkań i myślę, że grupa co najmniej 2 milionów osób nie ma gdzie mieszkać, bo albo nie mają zdolności kredytowej, albo druga strona tego rynku nie są w stanie wynająć przy zarobkach swoich mieszkania w swoim mieście, no bo te ceny też nie są małe, więc albo będą mieszkać w pokoju z takim studenckim za załóżmy 1000 zł plus opłaty, no albo pozostają w tym domu rodzinnym. Te statystyki sprawdzałem 30-latków, którzy mieszkają coraz dłużej z rodzicami i one nie są tak wysokie jak we Włoszech, gdzie przecież ci Włosi nawet z takiego poczucia wygody chcą zostać w tym rodzinie. Tak, im się nie chce. No a Polacy chcą, ale jednak duża grupa osób, szczególnie pracujących na jakichś podstawowych stanowiskach, no nie jest w stanie nadgonić tą wypłatą, no bo wracając znowu do tej skumulowanej inflacji za te 3 lata, 35%, to trzeba sobie zadać proste pytanie, czy twoje wynagrodzenie w twojej pracy przez ostatnie 3 lata, jakbyś sobie porównał to, ile zarabiałeś w 2021 roku, bo mamy 24, czy w takim razie dostałeś podwyżkę 34%? Jeśli nie, no to znaczy, że inflacja zjadła twój czas pracy, tak? Także to jest, myślę, że ważne, żeby o tym powiedzieć, bo się nad tym nie zastanawiamy. Albo trzymamy się takich współczynników, jak inflacja spada, to znaczy, że ceny spadają 6%, to mało, to nie zajmujmy się tym tematem. No ale jak oglądamy stand-upy profesora Glapińskiego, który mówi, że inflacja spada, więc ceny spadają, to możemy być spokojni, bo później przyjdzie płaskowyż, także to jest wesoło. Dobrze, no to idźmy. Dobrze nazwałeś stand-upy. To są stand-upy bardzo popularne w Polsce, więc myślę, że to dlatego. To idźmy do tematu, który mnie interesuje Polaków i też mnie to dziwi, ciebie myślę, że może też. Znowu to jest temat psychologiczny. Co dalej ze złotem? Jednak waluta od zawsze o wartości, która jest znana na całym świecie, nie musimy się martwić o to. No i co ze złotem? Bo wydaje się, że mocno niedoszacowane, patrząc na tą inflację ostatnią, na ceny złota fizycznego, no to nie jest wysoka cena. My cały czas na kanale doradzamy, może nie, ale inspirujemy, żeby zainteresować się, żeby mieć w domu chociaż kilka monet. Jeśli nie ze złotych, to srebrnych. Ostatnio zainspirowaliśmy, żeby idąc na urodziny, idąc na święta, już nie kupować tych skarpet, perfum czy innych rzeczy, które co roku znajdujemy pod choinką, tylko żeby kupić srebrnych trochę monet, a może jeśli mamy największy budżet, to żeby kupić chociaż 1/4 uncji, jeśli 1 uncja jest za droga, złotej monety. No i właśnie jak ty byś dzisiaj podsumował rynek złota? Niedoszacowany, czy może zupełnie absolutnie niedoszacowany. I to, że właśnie teraz mówicie o takich rzeczach, to jest bardzo dobry pomysł. Dlatego, że w Polsce mamy teraz kiepski sentyment, dlatego, że od 1,5 roku mniej więcej złotówkowa cena złota się nie zmienia. Można powiedzieć, że ona stoi w miejscu. Ale jak przyjrzymy się cenie na przykład już za 5 lat, to dzisiejsza cena złota, ta, która stoi w miejscu od 1,5 roku, jest 90% wyższa niż 5 lat temu. Mhm. Czemu? Dlatego, że to nie jest tak, że złoto liniowo robi 10%, 10 i tak dalej. Nie. Złoto potrafi stać w miejscu na przykład przez 2-3 lata, tak jak nie wiem, 17, 18, a później nagle wystrzelić. Później znowu, jeżeli mamy niekorzystną sytuację, a teraz z taką sytuacją mamy do czynienia, gdzie nie ma dodruku, gdzie mamy wysokie stopy procentowe, gdzie w wielu krajach stopy procentowe są wyższe niż inflacja, to ludzie nie inwestują w złoto. Ale w pewnym momencie jego cena zaczyna rosnąć, bo inwestorzy widzą, że banki centralne będą musiały ponownie obniżyć stopy procentowe, będą musiały ponownie uruchomić dodruk. I to jest kwestia czasu. I wtedy cena złota wystrzeli. Przykładowo, w 2019 roku cena złota i srebra bardzo mocno wzrosła, mimo że nie było dodruku. Ale mieliśmy potężne problemy na rynku repo i wielu inwestorów zdawało sobie sprawę, że jedynym rozwiązaniem na to jest dodruk i obniżenie stóp procentowych. Dzisiaj także mamy dużo problemów. Mamy mnóstwo problemów w małych i średnich bankach w Stanach Zjednoczonych, które ochoczo rozdawały kredyty na przykład na budowę centrów handlowych, biurowców pod wynajem, które nagle są puste. W takich miejscach jak Nowy Jork, San Francisco, czynsze rok do roku, przepraszam, za 5 kwartałów dokładnie powinienem powiedzieć, spadły o 50 czy 60%. Jak obniżasz o tyle czynsz, to jeszcze ci do tego dochodzą jakieś pustostany. Jeżeli dołożysz do tego wyższy koszt kredytowania, no to nagle się okazuje,
że ci właściciele nieruchomości wpadają w problemy finansowe. Ja nie wiem, czy nie będziemy mieli sytuacji podobnej do Lehmana albo do, nie wiem, Credit Suisse, bo ceny obligacji też są dużo niższe niż powiedzmy były 2 lata temu, czy jakiś bank nagle nie stanie na krawędzi bankructwa i czy nie będzie Fed, czy inne banki centralne zmuszone do dodruku, ale takich zagrożeń jest naprawdę dużo, także ja osobiście lubię inwestować w okresie, kiedy jest spokój, bo jak jest spokój, to znaczy, że ostatni rok czy 2 były kiepskie, czyli kupujemy aktywa, których nikt nie chce i jednocześnie kupujemy, które są tanie. Tutaj mogę taki przykład znowu dać, bo ta psychologia jest jednak cholernie ważna. Dzisiaj, może inaczej, o dolara nie zapytał mnie nikt przez ostatnie 3 miesiące. A kiedy dolar był po 5 zł, dostawałem czasami pytania na WhatsAppie 2-3 razy dziennie. Tak, kolejki Mam do... znajomych, których odkreślam antywskaźnik. I to już mówię bezczelnie. Słuchaj, jak ty do mnie dzwonisz, to trzeba sprzedawać, nie kupować. I to się bardzo często powtarza. I nieważne, czy tu chodzi o złoto, o kryptowaluty, czy o waluty. Tak to po prostu działa. Ale teraz wracając na chwilę do złota, podam tylko kilka takich konkretnych rzeczy. W 2022, nie 2023, banki centralne, czyli te, które wiedzą, co się stanie z tymi papierowymi walutami, kupiły 1135 ton złota. To była największa ilość od, uwaga, 50 lat. Do 2008 roku jeszcze w ogóle banki centralne to wyprzedawały złoto netto. Pozbywały się, bo to jest barbarzyński relikt, nikt tego nie chce i tak dalej. Natomiast w 2022 skupiły najwięcej od 50 lat. W 2023 według moich danych tam skupiły trochę ponad 1000, czyli nadal bardzo dużo, nie ma rekordu, ale nagrywamy to 11 stycznia. Więc bardzo prawdopodobne, że jeszcze część banków centralnych nie raportowała po prostu swoich zakupów, na przykład z grudnia. Więc być może będziemy albo blisko najwyższego poziomu z 50 lat, albo być może ten poziom będzie jeszcze większy. Mamy dużo większe prawdopodobieństwo, że przed nami obniżki stóp procentowych niż podwyżki. I jest kilka takich punktów zapalnych. Także ludzie podchodzą do złota jako takiego elementu, powiedziałbym, stabilizacji portfela. Bo złoto to jest pewne, ono jest poza systemem i to jest racja. Ale jak weźmiemy pod uwagę ostatnie 20 lat, to złoto mniej więcej tyle dawało zarobić średnio rocznie, co akcje postrzegane jako ryzykowne, czy na przykład rejty. Bo około 10% rocznie dawało złoto, dawały spółki amerykańskie, które bardzo dobrze sobie radziły, oraz rejty. Jednocześnie te 10% to było więcej niż na przykład polski WIG, który za ostatnią dekadę chyba dał zarobić około 1% rocznie, akcje europejskie, czy na przykład akcje z krajów rozwijających się. Więc złoto naprawdę wypada bardzo przyzwoicie. I to nie jest też tak, że złoto non-stop rośnie, nie. Złoto taniało mocno w latach 80. i w latach 90., bo mieliśmy pozytywne stopy procentowe, niski dług i tak dalej. Natomiast w takim otoczeniu, jak jest teraz, jest generalnie bardzo dobry moment dla złota. Ta psychologia, o której powiedziałeś, myślę, że ona się sprawdza w każdym rodzaju aktywów. Przykład dolara. Ja wczoraj byłem w galerii i przechodziłem obok kantoru 4,12 i to i tak przecież nie jest najtaniej, ale kolejek nie było. A jeśli pamiętamy moment, kiedy było ponad 5, to wiadomo, co się działo, tak? Ludzie stali do banków, stali w kantorach, wymieniali pieniądze, a później oczywiście przychodzili z powrotem i znowu wymieniali w drugim kierunku. Także to jest pierwszy case. Drugi związany choćby... Tak? Powiedziałeś 4,12, a dolar jest chyba poniżej 4 zł. Tak, ja mówię o kantorze po prostu takim fizycznym, wiadomo, nie? Chodzi o po prostu jak chcesz sobie zamienić złotówki. Nie mówię o wiesz, jakichś miejscach, gdzie faktycznie duże ilości. W galerii zwykły kantor, przechodząc zerknąłem, więc mówię o tych, że totalnie zero ludzi. Powyżej 5 to mamy kolejki, ludzie się przepychają, siatki z pieniędzmi. To jest ta psychologia. Przecież na Bitcoinie, na kryptowalutach jest dokładnie to samo. Przecież w ciągu, zresztą do kryptowalut zaraz dojdziemy, będziemy mówić, co się wydarzyło. I ta psychologia jest wszędzie. Jest to na każdym rynku. Złoto, świetny przykład przecież. Kasia Szewczyk nawet ostatnio rozmawiała, że przy tych rekordowo niskich wycenach złota klienci, którzy byli u niej i kupowali to złoto po tych najwyższych cenach, jak faktycznie były rekordy, żeby sobie zabezpieczyć swój portfel, no to co się wydarzyło? Oni wracali do niej, część oczywiście klientów, którzy, trzeba powiedzieć wprost, to są nieświadomi klienci i też do nich apeluję, że aby nie robić takich ruchów. No i co robili? Przyszli sprzedać z powrotem to złoto, bo ono spadło. Także to były takie ruchy. Ja to słyszę faktycznie z rynku, dlatego mówię, że Kasia
która złotem się zajmuje, takie rzeczy mówi, no takie widziała, więc też była no, przerażona tym zachowaniem, że przecież ta edukacja, którą ona również nagrywa, no, poszła w niektórych sytuacjach w las. Niektórzy jej nie słuchali, jak to powinno działać. Dobrze, idźmy dalej, bo jeszcze kilka tematów, ale może zanim kolejny temat, to zatrzymajmy się, Czarku, na chwilę i powiedz 3 słowa o konferencji, którą organizujecie razem ze swoim zespołem wkrótce. Odnośnie konferencji, generalnie chyba dekady robiliśmy tak, że na początku roku pisaliśmy prognozę na dany rok, pokazywaliśmy trendy, a w tym roku stwierdziliśmy, że zrobimy inaczej. No mamy jakby nie było jakieś kilkanaście osób już w zespole, chyba 18 czy 19 i stwierdziliśmy, że zrobimy całą konferencję 2-dniową, w trakcie której po prostu poruszymy niemalże każdy temat. I teraz tak, konferencja zaczyna się w piątek 19 stycznia, około godziny 11 i w piątek puszczamy jeden blok materiałów. W sobotę 22. Przypuszczam, że skończymy w okolicy 16 w sobotę. Tak myślę, że zejdzie nam ze 4 godziny każdego dnia. I mamy łącznie 10 bloków tematycznych plus sesję pytań-odpowiedzi. Przykładowo, ja przygotuję, czego się spodziewam w 2024 roku, a czego przewidzieć się nie da. Omówię w drugim odcinku moje najbardziej spektakularne porażki, no bo każdy się chwali sukcesami, a ja chcę powiedzieć o moich porażkach, żeby ludzie nauczyli się, wyciągnęli może wnioski z moich błędów, bo ja już ich nie popełnię, ale to nie znaczy, że ktoś inny ich nie popełni. Opowiem, w jaki sposób rozegram dalszą część hossy w krypto. Ponad rok temu zrobiłem taki odcinek w ramach uzupełnienia kursu Inteligentny Inwestor. Jak dzisiaj to się po prostu perfekcyjnie sprawdziło, jak po linijce, więc teraz chcę pokazać, kiedy będę wychodził z Bitcoina, przechodził do Ethera, później do altów i tak dalej, przy jakich poziomach pewnie będę wychodził, czy poziomach sentymentu. A jeżeli chodzi o inne tematy, no to opowiemy o rynku GPW, który jest, tak jak wspomniałem wcześniej, jednym z lepiej wycenionych rynków na świecie. Tomek ode mnie weźmie 2 tematy, czyli omówi spółki, które od lat wygrywają z rynkiem i jego zdaniem zrobią to ponownie, oraz pokaże, w jaki sposób zarobić krokicie na wznowieniu do druku. Karol, który u nas jest specem od nowych technologii i od krypto, powie, w jaki sposób skorzystać na rewolucji AI. Mateusz Tomczyk, podatki, pokaże, w jaki sposób krok po kroku wyjść z krypto, nie płacąc podatku. Konrad, którego wiedza już chyba ze 2 lata temu przybiła moją wiedzę z surowców, opowie o topowych spółkach i ETF-ach surowcowych. No, generalnie mamy 10 takich bloków tematycznych. Jeżeli temat Was interesuje, to zapraszam Was na stronę konferencja.portfeltradera.pl. Konferencja jest całkowicie darmowa, także zapraszam. No i super, fajnie. Myślę, że ten komunikat się ważny, że pojawił, czyli warto skorzystać. Można powiedzieć, że 2-dniowa konferencja za darmo, online, czyli nie trzeba nigdzie dojeżdżać. No i mnóstwo osób z zespołu Tradera. Teraz sobie patrzyłem po tych imionach, które mówiłeś, to chyba prawie każdego z tych ludzi poznałem i wiem, że to są naprawdę spece w swoich dziedzinach. No, fajną ekipę nam się udało naprawdę. Zresztą Marcin Kremiec tutaj ostatnio w studiu u nas siedział, nagraliśmy odcinek, zresztą który zostanie wyemitowany w najbliższą niedzielę, jak dobrze pamiętam, na naszym kanale, także też zapraszamy do oglądania. Okej, no to wróćmy do pytań. Ja sobie tu zapisałem jeszcze kilka kwestii, które chciałbym poruszyć. Uran mnie zaciekawił. Pamiętam, że taki odcinek nagrywaliśmy też na kanale. Ty wspominałeś często o uranie. Niektórzy gdzieś tam hejtowali, co to za uran, przecież to kto się tym będzie zajmował. Ja nawet miałem takie pytanie, jak ten uran sobie można kupić? Czy fizycznie można kupić uran i mieć w domu? I się okazuje, że można. Więc pytanie, jakbyś podsumował te twoje predykcje do tyłu o uranie właśnie, no i sytuację, którą mamy dzisiaj, bo ci, którzy się śmiali, to myślę, że mogą żałować, jeśli nie zrobili żadnego ruchu. Ich wybór. Tak jest los hejterów. Także co tu mogę więcej dodać? Wiesz co, uran był jednym, powiedziałbym, z łatwiejszych takich zakładów, dlatego że ta cała szopka z odejściem od węglowodorów, czyli ropy, węgla, gazu, po to, żeby zmniejszyć emisję CO2, owocowała jednym, zmniejszeniem produkcji energii. Nie możesz w pewnym momencie uciąć energii, bo ci ludzie i zakłady wyjdą po prostu na ulicę, więc trzeba było czymś tę lukę wypełnić. Widzieliśmy od razu, że odnawialne źródła energii nie są w stanie wypełnić luki, więc tak naprawdę zostawał uran, który jest, jeżeli weźmiemy pod uwagę technologię nawet sprzed 15 lat,
to jest niesamowicie bezpiecznym źródłem produkcji energii. Ludzie mają w głowie Czarnobyl, mają Fukushimę i tak dalej. Ale Czarnobyl to była technologia z lat 40. i 50. ubiegłego wieku. 50., 60., przepraszam. Jeżeli chodzi o Fukushimę, to ludzie zapomnieli, że 150 km na północ od Fukushimy najbardziej bezpiecznym miejscem właśnie była elektrownia atomowa. Bo większość elektrowni jest tak dobrze zabezpieczona. I ludzie przed tsunami się właśnie chronili na terenie elektrowni atomowej. No, stało się, co się stało, w efekcie czego globalnie zaczęliśmy po 2011 roku odchodzić od energetyki atomowej, natomiast w 2016 roku część krajów zaczęła wracać. Chiny jasno pokazały, ile oni to nowych bloków energetycznych będą budować, podobnie jak inne kraje Azji. W Europie mieliśmy szopkę, Niemcy zamykali jeden reaktor za drugim i tak dalej, podczas gdy kraje rozwijające się nie dość, że nie zamykały, to otwierały kolejne. I widzieliśmy, że po prostu zaczyna brakować tego uranu. A jak, co jest ważne, uran ma zerową elastyczność cenową, czyli największym kosztem jest pobudowanie bloku energetycznego. A to, czy uran kosztuje 15, 90, czy 300, czy nawet 1000 dolarów za funt, to nie ma kompletnego znaczenia. Jak masz blok energetyczny, to musisz po prostu ten uran korzystać. Dodatkowo to największe firmy jak Cameco Corp czy Kazatomprom, jak cena spadała, kiedy pierwszy raz mówiliśmy o uranie, tam nie wiem, 15-20 dolarów, to oni mówili, zawieszamy eksport, przestajemy sprzedawać, zawieszamy część produkcji, bo nie będziemy tak wartościowego surowca oddawać za bezcen. I to była bardzo dobra polityka. Dlatego, że wraz z powrotem do produkcji energii z atomu cena zaczęła rosnąć, te firmy zaczęły notować coraz większe zyski i efekt jest taki, że w ciągu ostatnich kilku lat cena uranu podrożała, powiedzmy, weźmy to, wyrównajmy gdzieś tam z 20 dolarów do 90, które jest dzisiaj. I teraz tak, ktoś pomyśli, 4,5 raza poszło, to już jest bańka spekulacyjna i tak dalej. Nie. W roku 2011, czyli bardzo dawno już, przepraszam, nie 11, w 2008 mieliśmy rekord, jaki jest 140 dolarów za funt. A gdzie inflacja za ten okres? Dzisiaj to jest raptem 90, ale co jest ważniejsze? Mamy teraz ostrą zimę i jak Niemców trochę dobiją rachunki za prąd, to zaczną znowu przebąkiwać o wznowieniu produkcji z atomu. To jest tylko kwestia czasu. Zwłaszcza, że niemiecki biznes cierpi bardzo w efekcie braku taniej energii. Więc Niemcy dołożą do tego swoją jakąś tam cegiełkę. Co bardzo ciekawe, kilka tygodni temu odbyła się konferencja, na której konferencja 20 krajów, które albo produkują energię z atomu, albo zamierzają produkować. Co ogłoszono? Uwaga, do 2050 roku, czyli to jest raptem 15 lat, że ilość produkcji energii z atomu ma się potroić. Potroić. My do tej pory już mieliśmy deficyt na rynku uranu, czyli zapotrzebowanie było większe niż produkcja, natomiast teraz będzie ten deficyt jeszcze większy, no bo jeżeli główni producenci zamierzają potroić produkcję energii, czyli potroić zużycie uranu, co chwilę powstają kolejne ETF-y na uran, które skupują po prostu fizyczny uran z rynku, no to ja nie widzę tutaj innej perspektywy, jak w długim terminie dalszy wzrost ceny. Jeszcze raz zaznaczam, w długim terminie. Żeby nie było tak, że nagle ktoś stwierdzi, rzuci się na uran. W Stanach Zjednoczonych będziemy mieli jakiś kryzys związany z rynkiem hipotecznym znowu i przykładowo spółki uranowe tąpną 20%. Dla mnie to będzie mega okazja do zakupu. Ale ktoś może zachować się tak jak na przykład klienci Kasi. No i winny będzie kurz z buchem. Dokładnie tak. No pamiętam te twoje filmy o uranie, kiedy faktycznie te ceny były takie, a nie 90 dolarów, 90 funtów, tak jak dziś, tak jak wspomniałeś, ale mówisz, że to jeszcze nie jest koniec, patrząc chociażby na tą konferencję 20 krajów. Rozumiem, że tam Polski na tej konferencji nie było. Nie było. My obudzimy się, jak pewnie uran będzie po 300 dolarów. Chociaż te małe, one chyba się nazywają SMR-y chyba, te małe takie bloki atomowe, które w Polsce planowo mają być budowane już chyba nawet nad morzem w jednej miejscowości, jakaś wycinka lasu i ogrodzenie terenu w tym temacie się dzieje, tam się coś dzieje, nie znam szczegółów, to myślę, że idąc za tym tematem sporo osób, naszych widzów, słuchaczy będzie zainteresowanych, no to w takim razie jak już w praktyce zainwestować w taki uran, co zrobić, gdzie kliknąć, co kupić, żeby być cząstką tego rynku. Wiesz co, pierwsza rzecz, to jest Ci potrzebne na pewno konto
brokerskie, które ci daje dostęp do szerokiego rynku. I to nie jakiś tam, nie wiem, niszowy broker a la mBank, tylko musisz mieć dostęp do ETF-ów, zwłaszcza dostępnych globalnie, czyli na przykład może to być Div Broker, może to być Exante. U mnie na blogu w Niezbędniku są konkretne informacje. Wiem, że ty też z Exante pracujesz. I teraz tak, jeżeli ktoś chce najbardziej bezpiecznie inwestować, to może kupić ETF, czyli to jest fundusz, który skupuje uran w postaci fizycznej, magazynuje go gdzieś i po prostu, jeżeli ten uran jest wart 1 miliard, to wszystkie akcje tego funduszu są warte też 1 miliard. Jak uran podrożeje powiedzmy 50%, to wszystkie akcje będą warte powiedzmy 1,5 miliarda, więc jego notowania odzwierciedlają dosyć dobrze zachowanie uranu. I mamy kilka. Mamy fundusz Sprota, mamy taką firmę Yellow Cake. W ostatnim czasie pojawił się kolejny fundusz szwajcarski, Zurich Invest, i one inwestują stricte w uran. Jeżeli ktoś chce bardziej zaryzykować, może tak troszkę większą zmienność, to może kupić na przykład akcje kanadyjskiej spółki, największego producenta na świecie, Cameco. Jeżeli chce troszeczkę bardziej zaryzykować, to może pomyśleć o kazachskim Kazatpromie. Jest to 2 największych producentów na świecie. Cameco, przez to, że to jest spółka kanadyjska, jest bezpieczniejszej jurysdykcji, czyli tym samym jest troszkę droższe. Można kupić ETF skupiający spółki stałej branży o tickerze URNM, jak uranium, bądź jeżeli ktoś ma już troszkę nutkę hazardzistę, no to może iść w kierunku małych spółek, jak na przykład Energy Fuels, bardzo fajna spółka, która daje nam ekspozycję jakieś 90% na uran, ale też na metale ziem rzadkich, ma bardzo duże wsparcie ze strony rządu Stanów Zjednoczonych. Także wiesz co, jak jestem przy tych właśnie spółkach, to jeszcze chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przez to, że za nami był relatywnie ciężki rok na rynkach akcji, bo polski rynek akcji dał trochę zarobić. 7 głównych spółek określanych jako Magnificent Seven na fali AI też mocno rosły, ale generalnie mieliśmy marazm na rynku. I doszło do takiej trochę niecodziennej sytuacji, gdzie ceny uranu rosły dużo mocniej niż notowania spółek. Czyli Cameco czy ETF URNM wzrósł, bardzo ładnie, chyba z 50%, ale było to mniej niż ETF na uran. A zwykle powinno być odwrotnie. Czyli jak cena surowca się zmienia o 10%, to zazwyczaj spółek o 20%. I to działa w jedną i w drugą stronę. Więc mógłbym powiedzieć, że dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie mamy, powiedziałbym, bardzo niedowartościowane spółki względem ceny surowca. I ta sytuacja w pewnym momencie się zmieni. Albo będziemy mieli korektę na uranie, albo dużo mocniej zaczną rosnąć poszczególne spółki. W każdym razie my w portfelu defensywnym zastanawiamy się, czy nie przerzucić części kapitału jeszcze z ETF-u na uran samego bezpośrednio do spółek, widząc, że one są niedowartościowane w relacji do ceny samego surowca. Ja myślę, że takie pytanie musi się pojawić, szczególnie kiedy nagrywamy na początku roku, no bo mówisz, że kiedy wspominałeś pierwszy raz o tym uranie, który był tani, to raz, że część osób hejtowała. Mało tego, w mediach żadnych informacji o tym nie było i była totalna cisza. O czym dzisiaj jest cisza w mediach, a co twoim zdaniem, jakie trendy, jakie spółki, jakie tematy inwestycyjne według ciebie będą ciekawe, są ciekawe, żeby zainteresować się nimi właśnie teraz z początkiem roku? Jakie trendy, co się dzieje, według twojej oczywiście najlepszej wiedzy, bo nie tylko ty masz ogromną wiedzę, ale masz też, tak jak powiedziałeś, zespół 18 już osób i analizujecie razem każdego dnia całość gospodarki świata i myślę, że ta wiedza gdzieś u was tam na tych spotkaniach wypływa. No jakoś dajemy radę. Wiesz co, myślę, że miedź jest na przykład takim surowcem bardzo niszowym. Jak zaczęliśmy od uranu, no to można szukać przykładowo innych surowców. I czemu miedź? Dlatego, że mamy globalne mega takie ciśnienie na rozwój odnawialnych źródeł energii, czyli jeżeli budujesz tamę, czy wiatraki, potrzeba ci tej miedzi do prądnic. Jeżeli masz samochody elektryczne, które w mniejszym bądź większym stopniu się sprawdzają, to potrzebujesz do tego silników elektrycznych znowu, do których zużywasz miedzi. Jeżeli chcesz się poruszać w ramach małego miasta, nie stać ci na samochód, to coraz więcej osób wykorzystuje czy to rowery elektryczne, czy to hulajnogi, czyli ciche pojazdy, bezemisyjne pojazdy i to jest kierunek, w którym będziemy szli. Czyli jak widzę na przykład, jak rosną bardzo wydatki na czyste źródła energii, no to absolutnie produkcja miedzi za tym nie nadąża. To ciągle mamy deficyt.
Czemu właśnie wspomniałem o miedzi? Dlatego, że miedź w ciągu ostatniego roku zaliczyła 10% korektę. Co więcej, COPEX, czyli COPX, czyli ETF, który skupia też spółki, które zajmują się wydobyciem miedzi, tak samo zareagował. Tam 10 czy może 15% się cofnął i generalnie w zasadzie o miedzi nikt nie mówi. Tak jakby kompletnie zapomnieli. I dla mnie akurat ta cisza, ten na razie negatywny sentyment, powiedziałbym tak, na rynku negatywny sentyment jest w stosunku do miedzi, ale cena miedzi i tak poradziła sobie fantastycznie w porównaniu do innych na przykład metali przemysłowych. Dlatego miedź jak naprawdę dla mnie jest ok. Jest cisza w stosunku do niektórych rynków akcji, tak jak Ci wcześniej wspomniałem, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Austria jest świetnie wyceniona. I to są takie aktywa, które możesz śmiało kupić, zapomnieć o nich, zajrzeć przykładowo, nie wiem, na Twoje konto i pewnie się zdziwisz. Bardzo fajnie za rok, za 2, bo w którymś momencie one odpalą i to tak konkretnie. Kiedy? Nie wiem. Ale tu Buffett wielokrotnie powtarzał, że inwestowanie to jest taka gra, w której wygrywają cierpliwi, a tracą niecierpliwi. Mega proste, powiedziałbym banalne, a do nikogo, do małej grupy może to dociera. No dobrze, idźmy do kolejnego tematu. Nie powiem, że sport narodowy, ale na pewno temat, który rozbudza wielu inwestorów, czyli temat kryptowalut. No i tutaj myślę, że się zacznie Bitcoin. Zresztą myślę, że powinniśmy zacząć od czegoś innego. Z moich najlepszych informacji, z Twoich pewnie też, mamy ETF-a na Bitcoin od wczoraj, tak? Przynajmniej 11. Tak, od wczoraj od informacji chyba nawet tam strona Seku się zablokowała. Ta informacja się pojawiła, ludzie się rzucili, żeby sprawdzić. No i można powiedzieć, że Bitcoin wchodzi na Wall Street, tak? Tak to można nazwać. Zaraz oczywiście chciałbym, żebyś powiedział swoim językiem, bo ja wiem, co to znaczy, ale żebyś powiedział tym, którzy nie rozumieją, co to znaczy, że pojawia się ETF na Bitcoina. No i patrząc, ja tych liczb sobie nie sprawdziłem, ale rok do roku chyba wzrost Bitcoina około 150%, więc znowu pytanie, czy ci, którzy w tamtym roku... Od dołka razy 3. Od dołka razy 3, dokładnie tak. Więc pytanie, jakie ty masz wizję, może nie, ale jaki masz plan na to, co się będzie działo, no bo przecież też halving przed nami w tym roku, ten ETF, który pojawił się wczoraj i oczywiście wieszczono jakieś tam delikatne spadki, bo ulica się zacznie oczywiście bardzo tym interesować. No chciałbym takie podsumowanie. Pierwsze może, co to znaczy dla wszystkich, którzy nie wiedzą, co to znaczy, że ETF się pojawił na Bitcoina? To teraz tak, do tej pory, jeżeli ktoś miał jakąś elementarną wiedzę, to mógł sobie założyć konto maklerskie i mógł sobie kupować jakieś akcje, czasami jakieś obligacje, jakieś surowce, ETF-y. Natomiast kryptowaluty, przez to, że to jest grupa aktywów relatywnie nowa, to wiele osób nie wiedziało, jak do tego podejść. I przykładowo globalnie patrząc, mamy 8 razy więcej aktywnych rachunków maklerskich, przez które można sobie kupić akcje bądź inne aktywa, niż aktywnych kont na giełdach kryptowalutowych. 8 razy więcej. Więc jak do tej pory, żeby handlować kryptowalutami, czyli zyskiwać powiedzmy na wzroście ich ceny, musiałeś mieć konto na giełdzie krypto, tak teraz nagle 8 razy więcej osób może bardzo łatwo kupić ETF na Bitcoina poprzez swoje konto maklerskie. Ale może tak, wracając do podstaw. Czemu uważam, że jeszcze warto inwestować mimo już tych wzrostów ceny? Jak przyjrzymy się wszystkim ostatnim cyklom na kryptowalutach, to zazwyczaj, może inaczej, nie ma ani jednego aktywa chyba na świecie, które byłoby chociażby w połowie tak cykliczne jak Bitcoin. I wszystkie ostatnie cykle wzrostowe trwały 3 lata. Spadki rok. W trakcie spadków Bitcoin zazwyczaj spadał w tych pierwszych 85, 82 i tam 79% powiedzmy w ujęciu dolarowym. Więc bardzo łatwo było przewidzieć górki i spadki. Jak byliśmy na górce, to mimo tego, że te 3 lata wzrostów się kończyły, to słyszeliśmy takie chore predykcje. Bitcoin po $400,000, Bitcoin po 1 000 000 i tak dalej. Chodziło o to, żeby grube ryby mogły się w tym momencie wyprzedać, nie zwalając rynku, no i żeby w płotki naciągnąć. I w drugą stronę to też działało. Jak mieliśmy dołek Bessy w 2019 roku, po roku spadków, no to tuż po spotkaniu w Davos
wszędzie wypuszczano nagłówki do mediów, Bitcoin spadnie do zera. W ostatnim cyklu z kolei, czyli tam 15-20 listopada 2022, były nagłówki, Bitcoin spadnie do 10 000. I to wrzuciłem nawet do prezentacji mojej, bo chyba znalazłem to w 6 czy 7 językach. Wrzuciłem 4 najbardziej popularne. Ale w każdym nagłówku to samo. Bitcoin spadnie do 10 000. Więc generalnie jest to rynek w miarę przewidujący. I teraz tak. Halving, o którym wspominałeś, bez wchodzenia w szczegóły, pojawia się tam co 4 lata. Czyli mniej więcej co jeden cykl. I do halvingu zazwyczaj mieliśmy wzrosty takie powolne. Teraz Bitcoin wzrósł powiedzmy 3-krotnie. Po halvingu te wzrosty zazwyczaj były jeszcze większe. Uczciwie też trzeba powiedzieć, że w każdym kolejnym cyklu Bitcoin rósł wolniej. Nie rósł tak bardzo jak w poprzednim cyklu, ale poprzednie 2 cykle były w miarę podobne, a teraz pojawiły się właśnie ETF-y, czyli fundusze, które muszą skupić fizycznego Bitcoina, jeżeli napływa do nich kapitał. Czyli jeżeli przykładowo, nie wiem, taki Kowalski usłyszał, że na Bitcoinie można zarobić, nie chce zakładać sobie konta na giełdzie kryptowalutowej, bo nie ma pojęcia, jak to zrobić, ale ma tam konto u jakiegoś brokera, pyta się, czy mogę kupić Bitcoina u was? Tak, to już teraz jest taka możliwość i kupuje. I za jego pieniądze ten fundusz musi w dużym uproszczeniu dokupić Bitcoina. A jego ilość jest po prostu ograniczona. Nie możesz sobie wydrukować Bitcoinów, tak jak na przykład banki duże robią z cyfrowym złotem, gdzie sobie dodrukują kontraktów terminowych i tak dalej, bo te 11 funduszy, na które dostaną zgodę, SEC udzielił zgody, to są fundusze typu spot, czyli takie fundusze, gdzie za pieniądze pozyskane od swoich klientów, a jak powiedziałem, ich jest 8 razy więcej niż klientów, którzy mają konta krypto, fundusz musi po prostu iść na taką giełdę Coinbase i tam musi dokonać zakupów. Więc mamy duży kapitał, który w perspektywie kolejnych jeszcze 2 lat, czy powiedzmy niecałych 2 lat, jeżeli bazujemy na pełnej cykliczności, może trafić na rynek kryptowalut, podnosząc ich ceny. Teraz odnośnie innych kryptowalut, no bo ja widzę, że wzrosty na Bitcoinie były wyższe na przykład niż na Etherze czy na innych kryptowalutach. Wydaje mi się, że już jest powoli czas, żeby przenosić ten kapitał z Bitcoina może trochę powoli do innych kryptowalut, może do Ethera. Na alty wydaje mi się, że to nie jest jeszcze czas, ale powiedzmy na kryptowaluty z tej powiedzmy pierwszej piątki. Ja szczerze mówiąc zakładałem różne scenariusze po zatwierdzeniu ETF-u na Bitcoina, co będzie. Od takiego negatywnego, że może się cena nagle załamać, no bo jak wielu zainteresowanych, ale większość ludzi, którzy siedzi na rynku krypto, wiedziała, że SEC już nie może odkładać w nieskończoność i raczej przyklepie te ETF-y i nie jeden na kilka. Ja liczyłem na 7, klepnęli 11. No to pojawia się to sławne kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Czyli w oczekiwaniu na wzrost, na zatwierdzenie cena rośnie, a kiedy faktycznie zatwierdzą, cena spada. Teraz cena niespecjalnie spadła, stoi powiedzmy w miejscu, ale bardzo mocno wzrosły ceny pozostałych kryptowalut. Być może w oczekiwaniu na to, że pojawią się kolejne ETF-y, na przykład na Ethera czy inne. Ostatnio jak sprawdzałem, to był jeden wniosek o ETF na Ethera. Nie sprawdzałem innych kryptowalut, ale wydaje mi się, że to jest kwestia czasu. Bo na altach o mniejszej kapitalizacji można po prostu więcej zarobić, a w interesie funduszy jest, żeby zarobić po prostu jak najwięcej przy pomocy kasy tej ulicy. Natomiast jest jeszcze bardzo, bardzo ważna rzecz, no bo wszyscy wiemy, jak reagują ludzie, którzy nie mają dużego doświadczenia. 30% spadki na Bitcoinie, który jest najmniej zmienną kryptowalutą, są absolutnie czymś normalnym. Ostatnie 3 cykle na kryptowalutach, czyli nie ten cykl, poprzednie 3, w trakcie tych poprzednich 3 cykli mieliśmy 9 razy sytuację, kiedy cena Bitcoina spadała co najmniej o 30%. Co najmniej o 30%. I akurat tak się złożyło, że w każdym cyklu o 3 razy. W tym cyklu praktycznie nie mieliśmy jeszcze porządnej korekty, która by wytrzepała tych nerwowych inwestorów. Więc być może do niej dojdzie zaraz, być może do niej dojdzie za miesiąc, może za kwartał, ale jest duże prawdopodobieństwo, że dojdzie do tego. Więc jeżeli ktoś nie jest gotowy na to, żeby nagle zmierzyć się z tym, że wrzucił pechowo akurat danego dnia swoje oszczędności w krypto, a po tygodniu czy po 2 one już są warte tylko 70% tego, albo powinien to inaczej powiedzieć. Ktoś rzuca 100 000, a później ma tylko 70.
i on widzi, kurczę, straciłem 30. Nie straciłeś. Chwilowo cena się obniżyła. Stracisz, jak to sprzedasz. Ale wiele osób w panice sprzedaje wtedy, no i kończy się tak jak zwykle. Także jeszcze raz powtórzę, kryptowaluty są jedną z najbardziej zmiennych grup aktywów w moim portfelu. Stanowią już po tych wszystkich wzrostach kilkanaście procent mojego całego portfela i dzięki temu ja sobie śpię spokojnie. Ale wiem, że są ludzie, którzy uważają, że muszą koniecznie zarobić, są chciwi, wrzucą tam wszystkie pieniądze swoje, część może jeszcze pożyczą, bo usłyszeli, że Bitcoin ma dobre perspektywy, czy Ether, czy inne kryptowaluty. No i chciwość ich zgubi. O tej chciwości też wiele razy nagrywaliśmy, o tych stratach, o tym zamrożeniu kapitału i o tym zrozumieniu, że to, że widzimy na telefonie czy na komputerze spadki, to nie znaczy, że straciliśmy, bo przecież nie sprzedaliśmy jeszcze. Dopiero po sprzedaży mamy realną stratę. Chciałbym na chwilę się jeszcze odnieść do pewnej rzeczy. Strzelaj, ile w pewnym momencie, chyba w trakcie paniki covidowej, byłem w plecy na jednej z spółek uranowych, którą mam w portfelu. Ile byłeś w plecy? Minus 80. 70. No. W trakcie paniki covidowej cena świetnej spółki ze względu na ogólną wyprzedaż tąpnęła na chwilę 70%. I co, sprzedałem? Oczywiście, że nie. Dokupiłem za mało. No, i znowu wracamy do psychologii, która jest przecież wszędzie. Dobrze, no to myślę, że jeszcze jeden temat. Ktoś by może powiedział, że nieinwestycyjny, a ja ciekawy jestem twojego zdania, jak ty to ocenisz. Jak w ogóle technologie sztucznej inteligencji, AI albo AGI, bo już się to tak rozwija niesamowicie, polecam Andrzeja Dragana i jego rozmowy, jego debaty, jego predykcje, jego wiedzę całą, przykłady, jak to jest wykorzystywane, co się dzieje, które kraje nadążają, które nie nadążają, gdzie my jesteśmy jako Polska, w tym mnóstwo świetnych rozmów. Jestem ciekawy, czy wy jako independent trader wykorzystujecie sztuczną inteligencję u siebie? Jak wy w ogóle widzicie rozwój tego? No bo przecież są dwa obozy co najmniej, które mówią, że albo nas ta sztuczna inteligencja przez roboty uprowadzi i doprowadzi do zagłady świata, albo będzie to technologia, która będzie nam bardzo pomagać w różnych kwestiach, ale cały czas będziemy musieli ją pilnować albo wręcz nią sterować, no bo przecież widzimy, w jaki sposób czasami na prostych pytaniach się ona wykłada, a z drugiej strony jakie rzeczy robi. Ostatnio chyba artykuł z wczoraj, że sztuczna inteligencja pomogła w wynalezieniu, we wprowadzeniu bardzo potrzebnych jakichś antybiotyków, których nie potrafiono przez kilkadziesiąt lat dla jakichś tam chorób, które po prostu są trudne do wyleczenia, wprowadzić, więc mówimy tu o takich skokach. Ciekawy jestem swoją drogą, czy ktoś dla tych ciężko wyleczalnych chorób kiedyś spróbował dobrej jakości srebro koloidalne. To jest zupełnie inny temat, ale mówię to, co wczoraj zauważyłem, gdzieś mi ktoś podesłał, więc też jestem ciekawy, jaki komunikat idzie do ludzi, tak? Co się wypuszcza, wracając do tych artykułów z Davos, tak? Czyli jaki chcemy mieć sentyment na rynku, no to wypuszczamy jakiś artykuł, dlatego mówię to, co wczoraj widziałem, że w takim razie ta sztuczna inteligencja jest dobra według tego artykułu, no bo tworzy nowe antybiotyki. Już odpowiadając, ja w porównaniu u nas do tych killerów w naszym zespole, którzy się specjalizują w nowych technologiach, to jestem skrajnie zacofany technologicznie. Ale masz ludzi, którzy to robią za ciebie. Natomiast ja widzę czasami efekt wykorzystania AI, czy to w postaci grafik, czy to w postaci innych rzeczy, z których korzystamy, czy to w postaci nawet aplikacji, które już niedługo pójdą na rynek. Tak wykorzystujemy. Oczywiście nie mogę zdradzać jakichś tam procesów, które są jakby nie było pewną tajemnicą handlową, ale tak wykorzystujemy. Ale to, o czym wspomniałeś, to jest przykład, moim zdaniem, budowania bardzo pozytywnej retoryki wokół AI, żeby stworzyć troszkę bańkę być może, podobną jak w 2000 roku na rynku spółek technologicznych. Dlatego, że to nie jest tak, że nagle AI przejmie znowu cały rynek. Owszem, ułatwi nam pracę. Sprawi, że być może część osób straci pracę, bo AI będzie wykonywało coś szybciej, lepiej, bardziej efektywniej, a przede wszystkim taniej.
Ale założenia, które ja widzę na przykład, jeżeli chodzi o zyskowność niektórych firm, takich jak Nvidia, są totalnie oderwane od rzeczywistości. Ostatnio widziałem predykcje Nvidii co do zyskowności, no i one sobie rosły sensownie, a nagle masz pionową linię. Czyli mimo, że już ich zyskowność bardzo wzrosła, to teraz ktoś uważa, czy tam ichniejsi analitycy, że ich zyski wzrosną 3 czy 4 razy. Właśnie ze względu na zwiększony popyt na procesory, na karty, na moc obliczeniową, bo AI. I jak widzę coś takiego, to mi się zapala od razu czerwona lampka. Są oczywiście inne spółki, które będą wykorzystywać AI, takie jak na przykład Microsoft, Apple, które same przeznaczają gigantyczne pieniądze na rozwój AI i jeszcze większe na przejęcie innych, mniejszych firm, które zrobiły lepszy produkt. Dlatego, że jak jesteś takim gigantem, no to nie masz przez już swoją skalę takiej innowacyjności, jak małe firmy, które zatrudniają, 10 nerdów, którzy mają tak odjechane pomysły, że ktoś z dużym doświadczeniem nigdy nie wpadnie na to. Więc z punktu widzenia dużych firm lepiej jest po prostu dokapitalizowywać 50 takich małych firm, bo jedna z nich wymyśli takie rozwiązania AI, o jakich ty na przykład wspomniałeś. Kolejne 40 przepali kasę i nic z tego nie wyjdzie. Z kolejnych tych 9 powiedzmy 6-7 da ci jakiś sensowny produkt. Natomiast problem, jaki ja mam dzisiaj z AI jest taki, że spółki, które są najbardziej kojarzone z AI, są po prostu drogie. Oczywiście poza małymi wyjątkami. Więc jeżeli dojdzie do jakiejś korekty, to bardzo możliwe, że część z nich kupię, bo to nie są wszystkie spółki takie prowzrostowe jak Nvidia. Mamy Apple, mamy Microsoft, które na rynku już były 20 parę lat temu i to są już niemalże dywidendowi arystokraci. Są to po prostu takie trochę nudne maszynki do zarabiania kasy z ustabilizowaną pozycją, z monopolistyczną wręcz pozycją na niektórych rynkach, które po prostu zarabiają kupę kasy i dzielą się nią, czy to w postaci buybacków, czy to poprzez dywidendę. Natomiast ja staram się nigdy nie podążać za bardzo za modą, dlatego że podążając można bardzo łatwo wpaść w taką pułapkę samouwielbienia dla produktu. To jest tak jak 23 lata temu. Internet miał zmienić świat. Czy zmienił? Oczywiście. Dzięki niemu możemy dzisiaj komunikować się online przez to, że jesteśmy 2 czy 3 tysiące kilometrów od siebie i wszystko fajnie działa. Ale nie możemy zapominać, że pomiędzy rokiem 2000 a 2003, kiedy ta bańka internetowa pękła, 90% firm z Nasdaqa po prostu wyleciało, bo ich produkty nie były aż tak dobre, jak się to pierwotnie ludziom wydawało. Nasdaq po pęknięciu bańki potrzebował 15 lat, żeby w ogóle wrócić do punktu wyjścia. Czyli po prostu był tak drogi, te spółki wchodzące technologiczne w skład Nasdaqa były tak drogie, że po tym jak tąpnęły 90%, no to potrzebowało jeszcze ileś lat, żeby się pozbierać i dopiero po 15 lat nominalnie weszły na ten sam poziom. Amazon jest dobrym przykładem. Spółka, wkoło której były ogromne oczekiwania w 98 i 9 roku, no bo to była pierwsza spółka, która weszła tak ostro na rynek handlu elektronicznego, czy tam handlu online powinienem powiedzieć. Dzisiaj każdy wie, jak działa Amazon, Allegro i tak dalej. Ale 20 parę lat temu to była absolutna nowość, rewelacja. I ludzie mieli tak wysokie oczekiwania, żeby wypompowali ceny Amazona do jakichś abstrakcyjnych poziomów. Kiedy Amazon tracił kasę jeszcze. I w 2001 roku, kiedy Amazon po raz pierwszy stał się zyskowną spółką, czy już przestał przepalać kasę, zaczął wreszcie zarabiać, cena Amazona w efekcie paniki i wcześniej bardzo wypompowanej ceny spadła o 97%. Czy ładujesz 100 000 zł, a później zostaje ci 30. I akurat masz szczęście, bo jak zostaniesz z tym, no to po latach wrócisz do punktu wyjścia, ale to jest pewna pułapka. No. Ja też otwarcie muszę powiedzieć, że ja dużo bardziej wolę tanie aktywa, które są trochę bardziej spokojne, natomiast mam u siebie w zespole czy to Tomka, czy to Karola, którzy bardziej się specjalizują w tych technologicznych spółkach amerykańskich. Oni dużo lepiej niż ja rozumieją. I ja na przykład w kwestiach inwestycyjnych oddaję im po prostu prym.
bo wiem, że ich wiedza jest lepsza. I Karol na przykład na konferencji będzie mówił o spółkach związanych z AI, Tomek będzie mówił o spółkach technologicznych. Także ja się cieszę, że mam wsparcie takich ludzi, bo nie muszę się znać na wszystkim. No Tomek świetnie sobie radzi. Ty kiedyś powiedziałeś, że uczeń przerósł mistrza. My zaprosiliśmy Tomka na swoją konferencję do Wieliczki i Tomek zrobił świetny wykład, bo naprawdę opinie po wykładzie Tomka, raz, że mnóstwo wiedzy, dwa, że opowiedziane w taki sposób, że każdy na sali, nawet nie interesujący się na co dzień inwestycjami, wszystko zrozumiał. Taką miałem retorykę po tym wykładzie, więc sam będę ciekawy, co Tomek przygotuje na tą konferencję 19 stycznia. Jest jeszcze Konrad na przykład, który ostatnio mi przygotował fantastyczne streszczenie, bo pytałeś na przykład o aktywa, które mogą podrożeć. Zrobił mega opracowania odnośnie vanadu, odnośnie litu, grafitu i niklu, czyli surowców, którymi kompletnie nikt się nie interesuje, a które stanowią podstawę przygotowania kolejnej technologii pod rewolucję w bateriach elektrycznych. Bo produkcja energii elektrycznej, patrz uran, to jest tylko jedna strona medalu, ale gdzieś tą energię trzeba przechować, zwłaszcza jeżeli energia ma być w coraz większym stopniu produkowana z odnawialnych źródeł energii, czyli przykładowo wiatr, który czasami wieje, czasami nie, i słońce, które powiedzmy masz efektywne przez 8 do 11 godzin dziennie. No. I tu zostawiam już wtedy sprawę Konradowi. Chłopaki będą mieli okazję, każdy z nich będzie miał jeden odcinek na konferencji, więc sam jestem ciekawy tej konferencji. Szczególnie, że ona jest bezpłatna, jak się mówi, że za darmo to uczciwa cena, także zapraszamy wszystkich, link jest w opisie. Myślę, że na dzisiaj tyle. Czarku, bardzo Ci dziękuję za ten poświęcony czas i mnóstwo informacji odnośnie podsumowania inwestycyjno-gospodarczego poprzedniego roku i tych predykcji, przewidywań na to, co się może wydarzyć w tym roku. Ja myślę, że tak bym to podsumował z tego, co powiedziałeś, że raczej jesteś optymistą i ten rok według Ciebie będzie spokojny, z okazjami po tych ostatnich 2 latach jednak bardzo nerwowych, bo wojennych jakby nie było, z nadzieją na jakieś zawieszenie broni, które też wpłynie na to, że będzie trochę spokojniej na rynkach światowych. Zdecydowanie tak, aczkolwiek wkoło Izraela tam mamy małą zadymę, są już z terenu Jemenu ataki na statki, więc no już się nie da tak łatwo przepłynąć przez kanał Suezki, trzeba opływać, no ale to już jest temat na kolejną rozmowę. Na kolejną rozmowę. Zagrożeń jest mnóstwo, tak jak co roku, ale jak znam życie, tak tylko część z nich się zrealizuje, a nawet jak się zrealizują, to banki centralne wreszcie będą miały uzasadnienie, żeby powrócić do druku. Kiedyś był COVID, bo lockdown, trzeba drukować i mieliśmy 2 fantastyczne lata dla rynków kapitałowych i myślę, że niedługo znowu nas to czeka. Jeszcze raz powtórzę. Oficjalnie my słyszymy, że banki centralne muszą walczyć z inflacją i tak dalej, ale ich nadrzędnym celem, o którym nie mówią, to jest pierwsza rzecz. Zdewaluowanie ogromnego zadłużenia, które już się zdewaluowało między innymi o tą inflację, jak powiedziałeś, 30% zadłużenia nam się zdewaluowało, no bo jeżeli mamy 30% skumulowaną inflację, a jednocześnie odsetki od obligacji za ten okres, powiedzmy, wyniosły, nie wiem, kumulowane 10%, to jednocześnie, mówię o obligacjach stałokuponowych, to jednocześnie 20% w uproszczeniu się zdewaluowało. Czyli rząd się oddłużył kosztem osób, których oszczędności straciły na wartości. I to jest pierwsza rzecz, nadrzędny cel, żeby obniżyć globalny dług do rozsądnych poziomów. Kolejnym celem jest zniszczenie w ogóle systemu finansowego, żeby go zastąpić czymś innym, gdzie będziemy mieli jeszcze większy poziom centralizacji. Patrz, CBDC. CBDC jest tylko formą przejściową. Co przyjdzie po tym? Jeszcze nie wiem. Ale to, że dążą globaliści do zniszczenia systemu finansowego, to jest dla mnie oczywiste. I to chyba tyle tytułem podsumowania. Bardzo pozytywnie wyszło. Tak, bardzo pozytywnie wyszło. Myślę, że w naszych nagraniach tego pozytywizmu jest trochę, no i powinno być, bo dzisiaj tych negatywnych informacji jest dużo. Patrzmy w ten świat jednak z uśmiechem, z nadzieją. Życzeń na nowy rok Ci nie składałem, więc myślę, że mogę Ci życzyć, czego Ci mogę życzyć? Ja myślę, że mogę Ci życzyć zdrowia i wolności, bo to są dobre życzenia pasujące do nas. Dziękuję Ci, Czarku, wszystkiego dobrego, cześć.
Dzięki za zaproszenie. Do zobaczenia. Hej. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!